Nazywam się Łukasz Czyż, gram w klubie AZS AWF JS Gdańsk. Czopa testowałem na desce Butterfly Timo Spark. Testowaliśmy czopa Dr. Neubauer KO. Jest to nowość z gamy Dr. Neubauera. Jest to czop wypuszczony pod koniec zeszłego roku i Dr. Neubauer chwali się, że to jest jego najlepszy czop średni. Okadzina jest wykonana bardzo dobrze, w zasadzie nie ma się do czego przyczepić. Moje pierwsze odczucia są takie, że okaziną gra się dość trudno. Na pewno trzeba ją ograć. Nie jest to taka okadzina, którą się chwyta i ona sama gra od razu. Rotacja tej okadziny jest dość wysoka, trzeba uważać na rotację, którą daje przeciwnik. Nadaje własną rotację. Jeśli chodzi o grę z rotacją dolną, wtedy ta rotacja nadaje się łatwo i jest odczuwalne to, że ta okadzina nadaje rotację. Troszkę trudniej jest tą okadziną nadać rotację górną w porównaniu do czopów krótkich albo do okładziny gładkich. Natomiast po kilku chwilach, po próbie ogrania tej okładziny staje się to możliwe. So I said, no, 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 it was supposed to be my pentakill. Why did you die to me? I killed unknown, 1, 2, 3 for champions. I can't believe you're trolling. No, it was supposed to be my pentakill. Why did you die to me? I killed unknown, 1, 2, 3 for champions. I can't believe you're trolling. Wait a minute! Szybkość okładki jest podobna do okładziny, którą gram aktualnie. Aktualnie gram czopem krótkim Butterfly Challenger Attack. Same czopki są dość miękkie, jednak mamy tutaj twardy podkład, co sprawia, że szybkość okładiny kształtuje się na jakimś takim średnim, optymalnym poziomie. Nie jest ani za szybka, ani za wolna. So I said, no, 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 it was supposed to be my pentakill. Why did you die to me? I killed unknown, 1, 2, 3 for champions. I can't believe you're trolling. No, it was supposed to be my pentakill. Why did you die to me? I killed unknown, 1, 2, 3 for champions. I can't believe you're trolling.
Kontrola tej okładziny jest bardzo dobra, jeśli chodzi o grę pasywną. Troszkę gorzej przychodziło mi kontrolowanie piłki w grze ofensywnej. Zakłócenia są na pewno dużo wyższe niż w okładzinie, którą gram na co dzień. Wydaje mi się, że są one dość duże w porównaniu też do innych okładzin. Myślę, że mój przeciwnik miał problemy z odczytaniem rotacji, która była nadawana przez tą okładzinę. Na pewno bardzo dobrze sprawuje się w bloku. Sam blok, mimo że nie jest najłatwiej go wykonać, to sprawia dużo trudności przeciwnikowi. Tak samo też gra na przykład na kosę z topspina, czy jakieś podcinanie piłki. Najgorzej się sprawuje na przykład w odkręcaniu z serwisu, z nadawaniu własnej rotacji górnej. W tym myślę, że to najciężej jest wykonać te elementy tą okładziną. Myślę, że okładzina jest przeznaczona zarówno dla amatorów, jak i osób grających półprofesjonalnie. Myślę, że poradzą z nią sobie początkujący defensorzy, jak i osoby w starszym wieku. Też myślę, że nie będą miały problemy z ograniem tej okładziny. Jednak wymaga ona kilku porządnych treningów, żeby się przyzwyczaić do tego odbicia, do tego sposobu gry. Myślę, że nie byłby w stanie z tą okładziną grać na forehandzie. Okładzina jest według mnie przeznaczona na backhand tylko i wyłącznie. Okładziną bardzo łatwo jest odbierać serwisy zarówno krótkie, jak i długie. Natomiast trzeba mieć na uwadze to, że ciężko zagrać tą okładziną rotację górną, czyli topspina. Także serwisy wychodzące to będzie zmora osoby, która będzie odbierała. Okładzina zachowuje się bardzo dobrze w grze pasywnej. Łatwo jest tą okładziną zagrać rotację dolną, łatwo jest tą okładziną zablokować. Także myślę, że jest ona przeznaczona właśnie do gry pasywnej. W grze aktywnej natomiast okładzina zachowuje się nieco gorzej. Ciężko jest nadać własną rotację, ciężko jest zagrać topspina, ciężko jest przyspieszyć blok, żeby on był taki aktywny, właśnie ofensywny. Także myślę, że tutaj troszkę gorzej. Natomiast wszystko jest możliwe po treningu. W drugiej, trzeciej strefie, jeśli chcemy zagrać kostkę, no to ta okładzina też zachowuje się w porządku. Troszkę trudniej jest z drugiej, trzeciej strefy zaatakować, zagrać jakąkolwiek kontrę, odrzutkę, to troszkę gorzej wychodzi.
Myślę, że po dość takim długim, intensywnym treningu ta okadzina może stać się bardzo groźna i właśnie ze względu na ten efekt zakłócający myślę, że dobrze było spróbować tym gry w lidze. Na pewno jest to coś innego, coś co pozwala na grę kombinacyjną, coś co pozwala napsuć krwi przeciwnikowi i coś co właśnie urozmaica tenis stołowy, czyli właśnie takie średnie czopy. Na kanale znajdziecie więcej testów innych okładzin, również chopów i w przyszłości również mam nadzieję nakręcić jeszcze jeden test, przynajmniej chopów krótkich. Dziękujemy za obejrzenie tego materiału i zapraszamy do subskrypcji.